Witajcie serdecznie. Dziś pokażę Wam, jak krok po kroku przygotowałem i zamontowałem podpory pod maliny. Zaczynam od zdjęcia folii, pod którą były przechowywane kantówki. Drewno było osłonięte przed deszczem, więc po odkryciu sprawdzam, czy kantówki są suche i nie mają oznak pleśni ani uszkodzeń. Wyciągam je ostrożnie i układam na kobyłkach. Następnie przystępuję do heblowania kantówek heblem elektrycznym. Hebel prowadzę spokojnie wzdłuż włókien drewna, nie dociskam zbyt mocno, pozwalam, żeby maszyna sama robiła swoje. Każdą stronę obrabiam osobno, aż uzyskam gładką, równą powierzchnię. Ostre krawędzie fazuję, przejeżdżając heblem pod kątem. To poprawia estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Po szlifowaniu zbieram wióry i wsypuję je pod krzaki borówki. Drewno iglaste świetnie się do tego nadaje. Zakwasza glebę, a borówki właśnie to lubią. Warstwa wiórów pomaga też zatrzymać wilgoć i ogranicza chwasty. Teraz przechodzę do cięcia kantówek na konkretne wymiary. Zaznaczam długość ołówkiem i sprawdzam, żeby wszystko się zgadzało. Używam piły, prowadzę cięcie spokojnie i równo. Ważne, żeby każda sztuka miała dokładnie ten sam wymiar. Wtedy montaż pójdzie sprawnie i bez poprawek. Kolejny krok to wiercenie otworów co 10 cm. Zaznaczam miejsca ołówkiem i wiercę pionową pod kątem 90 stopni, używając wiertarki z odpowiednim wiertłem do drewna. Otwory muszą być równo rozmieszczone, bo przez nie później przewleczemy linkę. Po wierceniu jeszcze raz lekko szlifuję kantówki, żeby usunąć wszelkie zadziory. Następnie maluję drewno dwukrotnie farbą impregnującą do zastosowań zewnętrznych. Chroni ona przed wilgocią, promieniowaniem UV i pleśnią i zostawiam do całkowitego wyschnięcia.
W tym czasie tnę profile metalowe, które będą rozporami między słupkami. Po docięciu dokładnie je czyszczę, a następnie maluję farbą antykorozyjną. Dzięki temu nie będą rdzewieć w trudnych warunkach. Po przygotowaniu wszystkich elementów wbijam metalowe kotwy w ziemię, używając młotka i kawałka drewna, zachowując ostrożność, by nie uszkodzić kotew. Za pomocą poziomicy sprawdzam, czy wszystko jest w pionie i poziomie. Następnie wkładam kantówki w kotwy, dbając, by ustawić je w jednej linii. Bardzo ładnie. W górnej części montuję zatyczki do profili metalowych rozporowych, które spinają słupki. Potem przewlekam linkę przez przygotowane wcześniej otwory i dokładnie ją naciągam. To dodatkowo stabilizuje całą konstrukcję. Na końcu przykręcam kantówki do kotew za pomocą wkrętów do drewna i metalu. A następnie zakładam zaślepki, które poprawią wygląd i zabezpieczą przed wodą. Dzięki temu
uzyskujemy trwałą, solidną i estetyczną konstrukcję, gotową na warunki zewnętrzne. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli materiał był pomocny, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się!